Siema, w moim pierwszym filmie z Wietnamu. Właśnie tam lecę. Znaczy jeszcze tak nie całkiem. Jestem właśnie na lotnisku na Phuket. Jest godzina 19. O 19:40 lecę do Bangkoku na duże lotnisko. Będę tam około 21:00. Mam nockę na lotnisku. Już się boję, jak zmarznę. Wiem, że będzie na pewno bardzo zimno, bo wczoraj Lala tam spędziła nockę, bo rano miała stamtąd wyjazd na Koh Chang i mówiła, że było okropnie zimno, a ja nie mam żadnej bluzy, także już to widzę, co dzisiaj przeżyję. I jutro o 7:00 rano lecę do Wietnamu, dokładnie do Ho Chi Minh, czyli do Saigonu. O Wietnamie dokładnie wam już powiem jutro, jak już tam będę. Jestem bardzo podekscytowany. 4 miesiące byłem teraz w Tajlandii, nigdzie się stąd nie ruszałem. Aha, właśnie sobie przypomniałem w sumie, że jestem 3 dni na overstayu. Także będę musiał zapłacić karę jeszcze. Dobrze, że sobie przypomniałem o tym, bo już miałem zamienić pieniądze, które mam tutaj na wietnamskie dongi, a przypomniałem sobie, że je właśnie potrzebuję. Także dobrze, bardzo dobrze. Jestem mega podekscytowany, że lecę. Naprawdę, bo teraz praktycznie będę do końca roku w podróży. Dopiero mam zamiar wrócić z powrotem do Tajlandii jakoś na święta. Czy tak się stanie? Nie wiem. To się wszystko okaże. Jedynie plan taki, dla tych, którzy dopiero teraz zaczynają oglądać tę przygodę, bo może akurat w Tajlandii odeszli z kanału. Miesiąc w Wietnamie, 2 miesiące w Indiach, 2 miesiące w Europie, później około 2,5 miesiąca w Stanach Zjednoczonych i później Ameryka Południowa. Jakieś 4-5 krajów, a następnie wrócę tutaj do Tajlandii. Zapowiada się naprawdę mocno podróżniczy rok. W międzyczasie chcę zrobić jeszcze jedną walkę na Fame MMA. Mam nadzieję, że się to uda, że znajdę mi przeciwnika i zapowiada się naprawdę fajny czas. Dobra, lecę po swój bilet. Odezwę się już w Bangkoku. I dotarłem już do Bangkoku. Teraz mam bardzo dużo czasu do odlotu kolejnego samolotu. Jest godzina 22 już prawdopodobnie. Tak? No, troszkę o 22, a odlot mam dopiero o 7:00 rano. 9 godzin na lotnisku, także muszę sobie znaleźć wygodne miejsce do spania. Mam karimatkę, mam śpiwór, także nie będzie źle. Tylko idę zapytać, czy mogę sobie przejść bramki, czy mi dadzą bilet już teraz. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbuję. Gotowy. Jest 23, o 7:00 wstaję, także 8 godzin powinienem się w miarę wyspać. Nie, kurde, nie o 7:00. Źle sobie nastawiłem budzik, ja muszę o 6:00 wstać. Ale dobrze, że to nagrywam. Jakbym wstał o 7:00, to już bym mógł mieć kłopotę, szczerze mówiąc. Bo rano muszę oddać bagaż, zapłacić karę za to, że jestem 3 dni za długo już na overstayu. Czyli żeby się wiza skończyła 3 dni temu do Tajlandii. No i pokazać wszystkie dokumenty wyjazdowe, wizy i tak dalej. No, to muszę stać o 6:00. Bagaż schowany. Wczoraj tu na lotnisku spała Alicja, bo miała o 6:00 wyjazd na wyspę Koh Chang. I było zimno, zmarzła, a ja mam śpiworek. Bardziej się ucz. Dobra, do później. 5:30. Powiem wam, że się wyspałem w miarę. Oczywiście w samolocie jeszcze będę spał, ale muszę się załatwiać sprawy. Trzeba zapłacić karę, oddać bagaż i przejść sobie już tam dalej. Amelinka. Śpiwór na lotnisku bardzo się sprawdził. Nawet przez sekundę mi zimno nie było. To samo miejsce 7 godzin później. No i fajnie, stałem pół godziny w złej kolejce. Czemu mnie to nie dziwi? Normalna akcja. Prawie mi się udało, jeszcze nie całkiem. Powiem wam, co trzeba mieć, żeby wylecieć do Wietnamu. Musicie mieć wizę. Ja czekałem na wizę jakieś 3 dni, czeka się do tygodnia czasu, która kosztuje $25. Musicie zrobić test PCR
który musi być wydrukowany. Ja właśnie nie mam wydrukowanego, dlatego muszę jej teraz szybko wydrukować. Ta pani już wzięła moje rzeczy wszystkie i tak dalej, ale nie dała mi biletu, póki jej nie przyniosę wydrukowanej kartki właśnie z testem. Czekaj, coś mnie swędzi. No oczywiście paszport, bilet i tyle. W sumie potrzebujecie... Aha, jeszcze trzeba było tam jakąś aplikację. Jestem na drugim piętrze. Jeszcze jakąś tam aplikację trzeba było mieć, ale tej aplikacji nikt mi akurat nie sprawdzał. Tym właśnie Wietnam wyprzedził Tajlandię, że nie potrzebujecie żadnego certyfikatu. Robicie sobie tylko teścik, 72 godziny PCR lub możecie nawet zrobić antygena 24 przed czy 48 jakoś tak i możecie lecieć. Myślę, że na pewno przyciągnie to wielu turystów, naprawdę wielu. Bilecik odebrany, mały plecaczek tylko z laptopem, z dronem, z powerbankiem, bo tego nie można oddać, żeby tam wzięli. Trzeba wziąć ze sobą. I co? Ja idę załatwiać teraz kolejną sprawę, żeby przejść i opłacić wszystko, a wy sprawdźcie, co spakowałem na moją podróż po Wietnamie. Plecak w sumie ważył 14 kg. Dobra, no to jak chcę wyjazd, to wam pokażę, co biorę, bo parę osób jest ciekawych, co się bierze na wielki wyjazd. No to plecak ten, co już od paru wypraw. Mam 50 litrów, zdecydowanie wystarcza. Dodatkowo, że będzie to wyprawa teraz na motocyklu po Wietnamie. Będę jechał jakieś 27 dni, 26 jakoś tak. No to tak, biorę sobie namiot, karimatkę, śpiwór, poduszkę, ręcznik szybko schnący, jedne buty, jedne sandały, ponieważ będę jeździł w sandałach i skarpetkach, typowy Polak, ale to tylko dlatego, żeby nie pocić nóg cały czas, bo jednak temperatury będą wysokie, a w butach cały czas byłoby ciężko i wiem, że teraz wszyscy ci, którzy jeżdżą na motorach, na motocyklach, powiedzą mi, że to jest niebezpieczne w razie jakiegoś wypadku albo coś, jakbym się wywrócił, no ale jednak wygoda to wygoda. Dobra, ze sprzętu laptop i dron, oczywiście jakieś tam kable, tutaj mój paszport, powerbank, oczywiście bateria dodatkowa do laptopa, nie do laptopa, do drona, nie do laptopa. Oczywiście jakiś suple, bo trenować też będę, białko wojownika. Tak, chusta, żeby nie wdychać spalin, kurtka taka przeciwdeszczówka, dwie pary okularów, jedne przeciwsłoneczne, drugie normalne, ponieważ w nocy nie będę jeździł przeciwsłonecznych, tylko trzeba normalne, bo jednak trzeba uważać na muchy i różne rzeczy, żeby nie wpadały do oczu. 5 par majtek, 5 skarpetek będzie, 5 koszulek, spodnie z odpinanymi nogawkami, taśka, jedne spodenki tych jeansowych jednak nie biorę, czapka, olejki, no i sprzęt do trenowania. I to jest praktycznie tyle, co biorę ze sobą. Plecak musi ważyć w miarę mało. No i żeby się wszystko zmieściło. Tak dawno stąd nie leciałem na lot międzynarodowy, że zapomniałem, że to jest taki piękny posąg. Super. Pamiętajcie, jeśli nie wstaniecie pierwszy od razu po wylądowaniu, to prawdopodobnie nie wysiądziecie z samolotu. Tak to działa. No patrzcie, jakiś film kręcony akurat. Jestem w Wietnamie, w państwie, gdzie żyje 95 milionów ludzi. Pierwszy przystanek Saigon, czyli Ho Chi Minh. Dlaczego zmienili nazwę na Ho Chi Minh, opowiem wam troszkę później. Teraz aktualny plan jest taki: ogarnąć kartę, zobaczyć, czy ludzie chodzą tutaj w szmatach, czy nie. Chociaż ktoś mi mówił, że chodzą, ale do turystów się nie czepiają, także prawdopodobnie będzie dobrze. Kupić kawę. Wietnamska kawa jest pyszna. Wietnam jest drugim największym importerem kawy na świecie, zaraz po Brazylii. Tak samo ryżu, a największym na świecie nerkowców. Wyczytałem parę fajnych ciekawostek, które wam dzisiaj powiem. To wszystko po kolei. Jak przylatujecie do Wietnamu, dobrze ogarnąć sobie kartę z Vinafon. Vinafon się nazywa.
na lotnisku jej nie było. Także łapię autobus do centrum, do District 1, czyli dokładnie tam, gdzie mieszkam. I tam już będę kupował. Wpadę do swojego hostelu. Za hostel zapłaciłem 10 zł za noc. Pokażę wam później, jak wygląda. Najważniejsza rzecz, kawa. Misja kawa jest. Jak wyjdziecie z lotniska, to po prawej stronie macie takie autobusy. Nie wiem, czy dokładnie one jadą do centrum, zaraz wam powiem. Jak nie, to też tam stoją. Ale zaraz się dowiem, który jedzie właśnie do District 1, czyli tam, gdzie ja jadę. No i tak jak wam mówiłem, jak wychodzicie od razu, idziecie w prawo z lotniska. Bilet na ten niebieski autobusik, złotówkę do centrum. A będę jechał jakieś 20 minut. Wsiądziecie do autobusu, taka przemiła pani jak ta. Dokładnie bierze od was adres, gdzie chcecie jechać. Znaczy, dokładnie, no, ulica, na której chcecie się zatrzymać. No i powiedziała, że mi pomoże, żebym nie błądził. Także bardzo fajnie, miło z jej strony. Cena biletu złotówka to jest naprawdę nic. Jak się jedzie, to już można zobaczyć. Czekajcie. Chodziło mi o emblematy sierpa i młota. Wiadomo, Wietnam to komunistyczny kraj, chociaż czytałem też, że ludzie już od tego chcą odbiegać. Że dla nich Wietnam jest rozwiniętym krajem, mocno rozwijającym się cały czas też. Że już nie ma tak... Oczywiście rządy są komunistyczne, ale ludzie trochę inaczej do tego podchodzą. No i właśnie jestem tutaj, gdzie kiedyś mieszkałem też. Stąd mam jeszcze do swojego hostelu, nie wiem, 100 metrów, może 200. Zaraz wam pokażę, o czym mówię. Kiedyś hostel miałem zaraz tutaj, za tym samochodem. Tu jestem na Walking Street. Ciekawe, co tu się teraz dzieje wieczorami. Jak byłem tu ostatni raz, no to po prostu to, co się działo na tej ulicy, była miazga. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jestem wieczorem umówiony z Polakiem, który tutaj mieszka. No i mam mi pokazać, co się tutaj dzieje. Wiecie co? Wiedziałem, że biorę swój hostel zaraz koło tego Walking Street, ale nie wiedziałem, że biorę na samym Walking Street. I dobrze, i niedobrze. Ale dam sobie radę. Nie no, powiem wam, że tak jak patrzę tutaj, co się dzieje naokoło, to wydaje mi się, że wieczorami jest tu całkiem nieźle. Że chyba żyje to normalnie. W samym w samym Saigonie macie 5 milionów pojazdów, z czego tylko 400 000 to są samochody. Reszta to są skutery i jakieś różne inne motocykle. Są tu po prostu wszędzie. Tutaj nieraz przejść przez pasy to jest naprawdę wyzwanie. Kierować tutaj takim motorkiem, no, to już w ogóle, thank you. To już w ogóle. Także, ale powiem wam tak, jeździłem już tutaj, wiem, na co się pisze. Myślę, że tylko w dużych miastach jest tak przerąbane. Poza tym jest ok. No i wiadomo, siła, znaczy nie siła. Kto większy, ten ma pierwszeństwo. Ale też gdzieś wyczytałem, że przy spowodowaniu wypadku to już ten większy za to odpowiada. Także jest to tak w miarę ok. Potem właśnie szukam SIM karty i nie mogę znaleźć. No i to jest Saigon. Powiedzenie ale Saigon, jak się mówi w Polsce, pamiętajcie, znikąd się nie wzięło. O, właśnie, muszę iść jeszcze na Saigonki. To jest też ważne. Ale najpierw trzcina cukrowa i limonka. To jest to. Pół litra soku z trzciny cukrowej z limonką. Pychotka. Teraz następna misja, znaleźć bagietkę. Przed chwilą wyczytałem, że poziom bezrobocia w Wietnamie to tylko 2,5%. To pomyślcie, tutaj każdy praktycznie coś robi. Tak samo jest w Tajlandii zresztą. Tam jest nawet jeszcze chyba mniej.
albo po prostu może mniej podają. Ale tu, jeśli się chce mieć na życie, to trzeba coś robić. Nikt za darmo nie daje. Ogarnąłem kartę SIM. Chłopak w miejscu, gdzie to sprzedawali, doradził mi inną kartę. Powiedział, że ta będzie lepsza. Dałem 120 000 dongów, czyli to jest 24 zł za miesiąc. Codziennie mam 3 giga do wykorzystania. A na lotnisku było za 200 000 dongów, czyli za 40 zł ponad, i mieliście tylko 10 giga do wykorzystania. Także jeśli ktoś z Was się będzie zastanawiał, żeby kupić sobie na lotnisku kartę, oczywiście jak bardzo potrzebujecie, ok, ale jeśli nie, dojedźcie do miasta i kupcie dopiero na mieście. I dodatkowo nikt nie rejestruje tu numerów, także nie musicie mieć przy sobie paszportu, tak jak na przykład w Tajlandii, tam trzeba mieć. No. Nazywa się iTel. No. Przejść teraz przez pasy. Misja w Wietnamie przeżyć przede wszystkim, żeby jakiś motorek nie przejechał. A są wszędzie, uwierzcie mi, że są wszędzie. Przyszła moja wietnamska kawka. Tutaj się parzy elegancko. Już Wam pokażę. Na dole ona skapuje. Kurde, że ała, że się nie parzył. Tam na dole jest mleczko skondensowane, zaraz pokażę Wam na zdjęciu. I ona się tak elegancko parzy. Do tego oczywiście zawsze zielona herbatka. Tak to wygląda, patrzcie. Tutaj macie mleczko skondensowane, a tu Wam się parzy kawa. Oczywiście jest turbo słodka, ale powiem Wam, że bardzo za nią tęskniłem, bo bardzo ją lubię. Dobra, teraz czas na bagietkę. A co tu bagietki robią? Dlatego, że po prostu Wietnam, kiedyś zwany Indochinami, był pod władzami właśnie Francuzów. One for me. Tak wygląda mój pokój. Czekajcie, tu jest 9 łóżek, to jest dokładnie moje. I tak Wam mówiłem, 10 zł za noc. Idę właśnie kupić. Ostatnio razem jak byłem, to kupowałem motocykl, ale dlatego, że wtedy jechałem na starej Hondzie Wing. Zapłaciłem za nią wtedy $300. To było spoko, bo podróżowałem nią cały Wietnam. Na górze się jej po prostu pozbyłem. I tyle. Teraz chcę pojechać na lepszym motocyklu. Tak, no po prostu, żeby było wygodnie. Wtedy było strasznie niewygodnie. Ale do wszystkich tych, którzy chcą fajnej przygody, a nie mają pieniędzy, róbcie to, kupujcie starą Hondę Wing. Jest ok. Właśnie gdzieś tutaj okazało się, że na tej samej ulicy, co ja jestem, jest też to miejsce, z którym z takim panem się dogadywałem, że mają i za bardzo dobre pieniądze chcą wypożyczyć. Że biorę tutaj, oddaję na górze. I właśnie muszę znaleźć to miejsce i zaraz Wam pokażę i powiem Wam więcej o cenach. Wszedłem na obiad jeszcze i tak patrzę na cenę, mówię, kurczę, no trochę drogo, 13 zł. Jak na Wietnam trochę drogo za obiad. No i pani jak mi przyniosła porcję, że nawet nie ma najmniejszej możliwości, żebym to zjadł całe. To na 2 osoby. No i zaczęło padać. Teraz aktualnie miało być tak. Powiem Wam, jak to wygląda z pogodą. W Wietnamie macie dwie różne pory roku. Jak tutaj jest fajna pogoda, na górze już wcale nie jest. Ale ja sobie to mniej więcej obczaiłem tak, że tutaj powinno być około 25 stopni przez cały okres do połowy aż dojadę. Na górze około 20, ale miało nie padać. No ale niestety na razie zaczęło padać. Mam nadzieję, że jak będę jechał, to już nie będzie padało. Byłem teraz załatwiać. Aha, jeszcze co do pogody. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie tutaj do Wietnamu, sprawdźcie to wcześniej, bo możecie się naprawdę bardzo zdziwić, że no, przyjedziecie, a będzie cały czas padało. Czytałem nawet o takich przypadkach, że jak tutaj było ciepło, to na północy spadł śnieg nawet w górach. Także to jest bardzo różnie można trafić. Ja ostatnio miałem tak, że jak podróżowałem, tutaj była piękna pogoda, dojechałem na północ, padało codziennie, musiałem skończyć swoją podróż. Teraz liczyłem, że uda mi się zrobić to tak, że w kwietniu będę miał wszędzie spoko pogodę, nie będzie za gorąco, nie będzie za dużo słońca i dam radę fajnie podróżować. Jak będzie, to się jeszcze okaże.
Na koniec jeszcze tego vloga, bo spadam już do pokoju, bo zaczęło naprawdę być niefajnie. Byłem załatwiać sobie teraz mój motocykl. To jest dokładnie jakaś Honda XR 150, coś takiego, tak jakby krosik. Pytałem ile jedzie, pan mówił, że tak 80-90 na godzinę. Ogólnie, że w trasy jest całkiem spoko. Tylko sprawa wygląda tak. Musiałbym zapłacić za wynajęcie około $250. Na to jeszcze przystałem, bo to jest spoko, bo to było $10 za dzień. To mi powie, dobra, kup sobie. Nie no, za taką cenę, a nawet nie za taką troszkę wyższą, mógłbym kupić starą Hondę Win. Już na takiej Hondzie jechałem i drugi raz nie chcę jechać. Nie było to fajne, znaczy nie, była fajna przygoda, ale nie była fajna pod względem takim, ale się rozlało. Kurde, nie pamiętam. Aha, jeszcze dalej. No po prostu stare, twarde siedzenie, niewygodnie się siedziało i dupa tak bolała, że masakra. Muszę biegnąć. Czekajcie. No i dupa tak bolała, że po prostu jeździłem cały czas na poduszce i codziennie, każdy dzień, na którym musiałem usiąść, to był dla mnie karą. Było po prostu to okropne i nie chcę znowu tego powtórzyć. Dlatego stwierdziłem, że tym razem dam troszkę więcej, zapłacę za wynajem, no i po prostu tu wezmę, na górze oddam, bo jest taka opcja. Między dwoma największymi miastami, północ Hanoi, południe Ho Chi Minh, czyli Saigon, można tutaj brać, na górze oddawać. No mają przeważnie tak swoje biura porobione ludzie, którzy wynajmują. Ale pan mi teraz powiedział, że muszę mu dać $1000 depozytu za motocykl. Ja mówię, kurde, no czemu tak dużo? On mówi, że musi być $1000 ze względu na to, że ten motor jest wart 2000 i jeżeli coś by się stało, on musi mieć jakieś zabezpieczenie. Powiem szczerze, że bardzo mi nie pasuje wypłacać $1000, żeby mu je dać. Wiadomo, no nie boję się o to, że mi nie odda, no bo ja będę miał jego motor jednak, motocykl. Ale no niewygodna to jest dla mnie sprawa, żeby to wypłacać, szczerze powiem. Dlatego muszę tu dobrze rozkminić. Idę właśnie teraz do pokoju, przeczekam chwilę. Jak się pogoda nie zmieni, jadę po prostu na trening. A co będzie później, to zobaczymy. Porozmawiałem teraz z takimi chłopakami tutaj właśnie też od tych motorów. Powiedzieli mi, że ulica zaczęła już żyć, że jeszcze miesiąc temu się nie działo nic, teraz się zmieniło. Jakieś 40% turystów już wróciło, także jest coraz lepiej. Dobra, nic. Dzięki wielkie, że oglądaliście pierwszy odcinek, to był taki troszkę informacyjny. Co będzie dalej? Zobaczycie, śledźcie na bieżąco, będą daily vlogi. Chyba w środy tylko nie będę wstawiał, bo w środy chcę robić live'y z wami, żeby pogadać. Będzie spoko. Mam nadzieję, że zaraz ludzie wrócą na kanał, coś nowego, nowy kraj, nowe przygody. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie.